Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam 42-metrowe mieszkanie z lekkimi skosami, przemyślanymi szafami, pięknymi kolorami i rozwiązaniami dla kotów. Nim zaczniemy, jeszcze ważna informacja. Można już kupić nasz album. To ponad 250 stron polskich domów i mieszkań. Więcej szczegółów w filmie o albumie i na wnętrzazewnętrza.pl. Cześć, jestem Zuza. Znajdujemy się w moim mieszkaniu na Białęce. Mieszkamy tutaj już prawie rok tak naprawdę. Punktem wyjścia dla tego mieszkania były kolory i połączenie stylów. Ja od początku wiedziałam, że w tym mieszkaniu będzie dużo kolorów, bo ja taka jestem, ja te kolory lubię i one są dla mnie ważne. Ważne jest, żeby się nimi otaczać. No i zaczęło się od kuchni. Zaczęło się od kuchni, która jest w ciemnej zieleni. I tak naprawdę do tej kuchni dopasowywaliśmy całą resztę wnętrza, wszystkie inne kolory, wszystkie dodatki. To całe mieszkanie, cały ten projekt nie powstałby, gdyby nie pomoc wspaniałej pani architekt, pani Joli. To jest mama mojej najlepszej przyjaciółki i tak naprawdę to ona spięła te wszystkie moje pomysły, które miałam, które zbierałam przez lata tak naprawdę odnośnie mojego mieszkania. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka z moim mieszkaniem. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy dużą szafę na całą ścianę. Zwróćcie uwagę, jaka jest wysoka. W tym miejscu mieszkanie jest najwyższe. A teraz zajrzyjmy do szafek, bo tutaj nie ma drążka na kurtki, tylko są rzeczy gospodarcze, odkurzacz, mop, drabina, deska do prasowania. Wszystko ma swoje miejsce, jest elegancko pochowane. A tu jest szuflada z półkami na buty. Wszystkie są łatwo dostępne i zdecydowanie dużo par się tutaj mieści. A na końcu mamy szuflady i pod nimi wnęka na kuwetę. Kuwetę gdzieś trzeba postawić, gdy w domu są koty, a przeważnie ciężko znaleźć na nią dobre miejsce. W momencie, kiedy jest specjalna wnęka, nie ma problemu. Z tej strony przedpokoju są haczyki na kurtki. One zostały przymocowane do płyty meblowej, która jest tutaj od sufitu aż do podłogi. Ten fragment z takim wzorem drewna, a na górze i na dole szary, tak jak szafa. I to nie tylko kwestia dekoracyjna, ale też w tym miejscu ściana nie pobrudzi nam się od kurtek, a jeżeli coś się pobrudzi, no to płytę meblową łatwiej przetrzeć niż pomalowaną ścianę. Niżej mamy drapak dla kotów, tutaj z dziurkami, zresztą tu jeden kot siedzi teraz schowany i obok jest siedzisko, a pod nim schowana skrzynka. Dzięki temu, że jest pod siedziskiem, tak blisko podłogi, nie widzimy jej tak naprawdę na co dzień, jest bardzo fajnie ukryta. Pomiędzy przedpokojem a salonem z kuchnią znajdują się osobiste dekoracje. Z tej strony koszulki sportowe klubów z Częstochowy. Jest to nieprzypadkowy wybór. Zobaczcie, jakie mają fajne ramy dopasowane. Dzięki temu wyglądają zdecydowanie ciekawiej. A z tej strony są magnesy na lodówce, chociaż lodówka jest w zabudowie, to została tu przyczepiona specjalna tablica, do której można je przyczepić. I magnesy na wierzchu to też taki fajny motyw, bo przypominają nam na co dzień te miłe chwile i podróże, z których je przywieźliśmy. Zielona zabudowa kuchenna została zrobiona na wymiar przez stolarza i jest aż do sufitu, mimo że sufit tu się coraz bardziej obniża w stronę okna. Dlatego nad szafkami jest blenda, która była docinana już tu na miejscu, żeby na pewno wyszło perfekcyjnie. I ogólnie ten zielony kolor został jeszcze pociągnięty w salonie pod sufitem. Tam również mamy płytę dopasowaną właśnie do tego skosu i za nią znajduje się listwa LEDowa, która daje bardzo klimatyczne oświetlenie wieczorami. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak zostało rozplanowane miejsce w szafkach. Za mną jest oczywiście lodówka, dalej zmywarka, szuflada na kosze, dalej szuflada z szufladami ukrytymi na naczynia i z tej strony na produkty spożywcze. Natomiast na górze mamy w szafkach ukryte sprzęty AGD. Dzięki temu, że tu zostało zrobione gniazdko, mikrofala może być podpięta i możemy z niej swobodnie korzystać, a zarazem nie stoi na wierzchu. I to ważne, planując tego typu rozwiązania, żeby gniazdko nie było bezpośrednio za mikrofalą, bo gdy podepniemy tam wtyczkę, to zabiera trochę miejsca i może być tak, że już mikrofala się nie zmieści. Dlatego tutaj gniazdko jest nad półką wyżej. Teraz zamykam.
I z tej strony mamy jeszcze w rogu obok piekarnika taką wąską szufladę typu cargo i tu rozwiązanie narożne na garnki i duże naczynia. Natomiast na końcu nie mamy pociągniętego dalej blatu kuchennego w formie półwyspu, tylko stół. Jest to też zabudowa na wymiar, bardzo fajnie skomponowana tutaj z resztą kuchni, a jednak jest niżej i wygodnie można przy nim usiąść. Początkowo plan był taki, by w salonie stanął narożnik, jednak nie udało się znaleźć takiego w odpowiednim rozmiarze, dlatego jest piękna sofa i podnóżek, który też jest bardziej uniwersalną opcją, bo można go przestawiać tak, jak akurat potrzebujemy. I żeby nie zabierać tutaj miejsca na środku pokoju, który jest nieduży, nie ma ławy, a rzeczy możemy odkładać po bokach. Z tej strony mamy wygodny dostęp do blatu, a z tamtej strony jest dodatkowy stolik. Pod telewizorem znajduje się piękna szafka RTV. Zobaczcie, jakie ma cudowne, zdobione fronty. I tu były półki otwarte, jednak ta została zdemontowana i obniżona, tak żeby mogła zmieścić się drukarka. Balkon został zabudowany zarówno drewnem, które zapewnia większe poczucie prywatności, jak i siatką, która zapewnia bezpieczeństwo kotom, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy nasi czworonożni przyjaciele stwierdzą, że akurat tego dnia skoczą za jakimś ptaszkiem. Mamy tutaj również miejsce do wypoczynku, taki podwieszany fotel, sam raz do relaksu dla ludzi, a tutaj odpowiednie legowisko dla kotów. Teraz jesteśmy w sypialni i jak widzicie, na środku stoi tutaj łóżko, do którego jest dostęp z obu stron. A jest to możliwe dzięki przesunięciu tej ściany, która początkowo była tutaj, ale została właśnie przesunięta w tamtą stronę. To jest ściana pomiędzy sypialnią a salonem, więc salon został troszkę zmniejszony, ale tam to nie robi aż tak dużej różnicy, a tutaj mogło powstać przejście dookoła łóżka i dzięki temu ten układ w ogóle był możliwy. I samo łóżko też jest ciekawe, bo chociaż jest na nóżkach, to ma tutaj również pojemnik do przechowywania pod stelażem, a nawet nie jeden pojemnik, ale dwa. I jest do nich dostęp od boku, do jednego z tej strony, do drugiego z tamtej. Można tutaj złapać i po prostu unieść stelaż. Bardzo fajny sposób na przechowywanie rzeczy, a jak już o przechowywaniu mówimy, to tu od razu mamy dużą szafę na całą ścianę. Jest to dużo drążków na wieszaki, na ubrania i w tym miejscu na takie dłuższe sukienki, ale fajnie zostały zagospodarowane te kolejne szafki, gdyż one są również z drążkami, ale nie zajmują właśnie całej przestrzeni do samego dołu, tylko pod spodem są jeszcze szuflady. I w tym miejscu jest ciekawa szuflada na pojemnik, na ubrania do prania. Biurko do pracy stanęło przy oknie i tu od razu pokażę Wam plisy zaciemniające, które są ze specjalnego materiału, który nie przepuszcza światła. Słońce wchodzi tylko przez te małe dziurki albo na krawędziach, ale i tak efekt jest na tyle dobry, że spokojnie można się wyspać w ciągu dnia. Świetne rozwiązanie do sypialni. Łazienka jest utrzymana w ciemnej kolorystyce, jednak nie odczuwamy tego tak bardzo, gdyż charakteru dodaje jej tak naprawdę ta żółta ściana w kafle ułożony w jodełkę. To bardzo energetyczny kolor, który fajnie przełamuje tę grafitową barwę. I tu przy żółtej ścianie mamy duży, bardzo przestronny prysznic z deszczownicą, siedziskiem, półką na kosmetyki. Jest oddzielony od reszty łazienki przeszkleniem. Mamy tu przesuwane drzwi. Z tej strony mamy dwa okrągłe lustra podświetlane od spodu. To nie tylko bardzo ładny, dekoracyjny efekt, ale też przydaje się, gdy na przykład chcemy skorzystać z łazienki w nocy i nie zapalać mocnego światła. Pod lustrami są oczywiście umywalki i zobaczcie, jak ciekawie wyglądają umywalki we wzór lastryko. Jeszcze się z takimi nie spotkałam. Naprawdę fajny akcent, a pod nimi 4
pojemne szuflady. I z drugiej strony mamy dalszą część zabudowy na wymiar. Tutaj jest ukryta pralka oraz suszarka. Na górze są dodatkowe półki, a z tej strony mamy również zabudowę nad toaletą, bardzo wysoką, gdyż w tym miejscu mieszkanie jest najwyższe. I tu zwróćcie uwagę na wysokość półek, które są dostosowane do rzeczy, które są tu przechowywane. W momencie, kiedy macie zabudowę od stolarza, szczególnie warto pomierzyć rzeczy, które planujecie przechowywać, gdyż potem zmienienie wysokości półek, gdy nie ma dodatkowych dziurek, nie jest aż tak proste. Oczywiście da się zrobić, ale po co dodawać sobie roboty, jak można po prostu wcześniej wszystko sprawdzić. Tym razem to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam też do naszego sklepu na wnętrzezewnętrza.pl oraz na Instagram, gdzie pokazujemy więcej wnętrzarskich inspiracji. A teraz żegnam się z Wami i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Pa, pa!